on umie grać na fortepianie czy na pianinie, nie wiem, i raz byłam u niego na lekcji, ale już nie pamiętam i uczył mnie chyba 100 lat grać, ale nie mam za bardzo talentu śpiewać, też nie potrafię, mogę wam zatańczyć ewentualnie. Ej, myślałam, że to gra samo. Bo gra, nie? Pograło i popsułaś. A co umiesz zatańczyć? A no wszystko, jak mi podasz muzyczkę, to lecę na żywiole. Zawsze jak wrzucam takie relacje, jak tańczę, to ludzie się mnie pytają, ile mi zeszło z nauczeniem się układu, a ja mam tak, że po prostu leci muzyka i ja umiem zatańczyć do muzyki i nie muszę mieć układu. Także to jest taka moja, można powiedzieć, ukryty talent. Tak jak powiedziałam, mamo chce Britney Spears mamy w domu, Britney Spears w domu. Czyli oprócz Królowych Przetrwania rozumiem, że tańce z gwiazdami. Nie. Tak! Z Arturem Gwoździem mamy już ten kontrakt podpisany, że będziemy razem w parze. Tylko miało być tancerz gwiazda, to ja nie wiem. To ja mogę za tancerza robić, a Artur za gwiazdę. Golden ones feels like home. Nie. Should I take the bell? Yeah. Well, it's mine anyway. Try to be happy, positive, right? Okay, for a change. It feels like home. It feels like where it's supposed to be, you know? Tomorrow is my birthday. I'm an old lady now, so maybe it's time to own one belt. And you still got wallpaper with belt? You see how you remember? Yes, it's called Manifestation. I still have my KSW belt for wallpaper. You got everything. Na pewno jedna z najcięższych, wiesz, tak jak ja mówię, do każdej przeciwniczki przygotowuję się jak do mistrzyni świata, żadnej nie lekceważę. Wszystko będzie wiadomo 16 maja, jestem dobrze przygotowana. No, zrobię wszystko, żeby nie sprawiła sobie tego prezentu. Urodziny ma chyba jutro, a walka jest w sobotę. Jakiś prezent na ważenie przygotowujesz dla niej? Urodzinowy? Mój ładny uśmiech. Będzie pewnie intensywnie. Nie jesteśmy tutaj, żeby dawać nudne przedstawienia i nudne walki, więc możecie szykować się ognia i spokoju w walce. Ten twój wpis, że jej drużyna chciała cię zdyskredytować albo nie okazać szacunku? O co w tym chodziło? Bo ją pytałem. Tak, ona nie wie pewnie o co chodzi. To be honest, I don't know what she's talking about, but you know, if there is some question, it will be settled in the cage. Victoria knows that even before we knew that we are going to fight, we respected each other, you know, at least I respected her. So if she doesn't respect me, I will earn that respect in the cage. Nie wie, ale no tak jak mówię, są polscy kibice, którzy jej kibicują i są chorwaccy kibice, którzy jednak gdzieś tam kibicują mi, więc mogę powiedzieć, że po prostu miałam szpiega w chorwackich rejonach, który przesłał mi pewne wideo, pewne podcasty z przetłumaczeniem danych fragmentów i zrobił to dobrowolnie sam, po prostu z tego powodu, że mi kibicuje i chce, żebym wygrała. Sara chyba wie, co mówi, jej team też wie, co mówi. Jej team dodatkowo oprócz tych mocnych stron Sary powiedział też parę rzeczy, które dały mi do myślenia, o których Sara myślę, że wie, co jest jej słabym punktem. Trudne były negocjacje z Wojem? Szczerze mówiąc nie, myślę, że zaskakująco dobrze nam poszły te rozmowy, no ale to myślę, że one poszły zaskakująco dobrze, dlatego że wszystkie argumenty ewentualne drugiej strony zostały wytrącone razem z kopnięciami, które Wiktoria wyprowadza na przeciwniczki. Bez tego, że Wiktoria robi przeciąg w klatce i nie tylko w klatce, bo też poza nią medialnie, no to nie miałbym pewnie aż takich możliwości i fajnie tutaj też trzeba podziękować, bo widzę, że po stronie KSW było duże zrozumienie i jakby też wspólne cele. Po prostu wszyscy, takie odniosłem wrażenie, rozumieli sytuację i że trzeba tutaj teraz Wiktorię mocno zachęcić do tego, żeby została i kontynuowała tę przygodę. Przytyję do soboty z 5 kilo, z 6 to akurat będzie zapięty, nawet nie na ten ostatni rzep, tylko trochę, wiesz, będzie luzu, także przyzwyczajam się. Jednym z warunków oczywiście były jakieś tam aspekty finansowe, ale jednym z warunków, a jeżeli nie głównym, było wprowadzenie tego pasa, no bo ten cel był potrzebny i on jest.
Czy nie pan chce zagrać? Nie ma to w ogóle grać. Pan nie umie grać? Nie, na keyboardzie gram. A wydawało się, że pan umie. No to mnie pan nie nauczy. Twój przeciwnik w walce. Ała, ała, ała. Jeszcze raz? Twój przeciwnik w walce. Ała, ała, ała. Tylko po czesku. Czuję się dobrze, wagi nie robię. Będzie, myślę, że trochę cięższa walka, ale łatwiejsze przygotowania. Jak to jest, że Marian tak cię, wiesz, boostował cały czas? No, Marian jest zapatrzony we mnie, on chciałby być taki jak ja, ale to nie wyjdzie, więc musi pokazywać to w mediach. Nie no, fajnie miło z jego strony, że taką dał ocenę. Natomiast mam nadzieję, że będzie chociaż część tego, co mówi. Jak to było, że w sumie taki zawodnik i ciągle za granicą się biłeś? Chciałem po pierwsze łapać doświadczenia, że dużo propozycji było z zagranicy. No i przy okazji trochę zobaczenia świata. Ja pamiętam, jak trenowałem kickboxing, to zawsze miło wspominałem właśnie te wyjazdy za granicę. One są troszkę cięższe, bo tam trzeba więcej rzeczy przygotować, bardziej to zorganizować, ale jakaś ta mała adrenalina jest. Masz jeden z najszybszych knokautów w polskim MMA, tak? A chyba na to wychodzi. Tam 5 sekund. Zaczynamy. I zaczynamy od nowego, mocnego Od razu kopnięcia. widać, tak, przewagę wzrostu Daniela. O! Co to było za kopnięcie? No, słuchajcie, nie mrugajcie, jak będę walczył. To był na pierwszym strajfie i tam były 3 kopnięcia. Tam miałem zacząć akcję kopnięciami, a okazało się, że akcję skończyłem. Jeszcze jak przeciwnik upadał, myślałem, żeby dobić, ale na szczęście nie było trzeba. No jakbyś dobijał, to było 7 sekund, to może Dokładnie, nie byłoby. nie byłby najszybszy. Ale chyba jest jeden 5 albo 4 sekundowy knockout, więc jestem prawdopodobnie drugi. 74 800. Tak, 75 800. Marian, czy to jest walka o wszystko? O pozostanie w KSW? To, co ty powiedziałeś? Nie wiem, czy to słychać, że to odpadło z twoich ust, natomiast jeżeli nie, to pytasz mnie, czy to będzie walka o pozostanie w KSW. Nic takiego nie padło, nie wiem, myślę, że Marian też jest już częścią tej rodziny KSW. Jest byłym mistrzem, 3 razy obronił pas, jest też na stałe komentatorem KSW. Myślę, że to nie jest aż tego typu ciężar walki, natomiast na pewno jest to, i myślę, że Marian też sobie zdaje z tego sprawę, nie powiem tu nic kontrowersyjnego, że jest to na pewno walka o pozostanie w tym bardzo poważnym gronie gdzieś na szczycie rankingów. To jest walka o być albo nie być w KSW. O Jezu, jesteś następną osobą, która to gada. Co, wysyłacie mnie na emeryturę? Nie podchodzę do tego w ten sposób. No, nie myślę o tym w takim kontekście. Po prostu myślę o tym, że mam wejść do klatki, dać dobry pojedynek, wygrać walkę i już. Ale no oczywiście, gdybym przegrał, no to wiesz, zrobi się niewesoło już totalnie. Już tak wszyscy mi przypominają, że wygrałem walkę ostatnio w 2022. Więc już nasłuchałem się tego. Staram się po prostu nie zwracać na to uwagi i skupić się na robocie. Ja wiem, że Gui jest zawodnikiem, który lubi sklinczować, że zrobić z walki raczej taki pojedynek niezbyt ciekawy dla oka, ale skuteczny. Ale myślę, że ja jeśli pokażę to, co potrafię, to nie pozwolę na to, żeby ta walka wyglądała w ten sposób i czuję, że będzie się podobała kibicom. Patrząc z tej perspektywy można mieć do mnie jakieś tam obiekcje i nawet lekkie pretensje, że w tej trzeciej rundzie nie postawiłem wszystko na jedną kartę, ale wiesz, łatwo się mówi. Pamiętajmy, jak ta walka wyglądała. W drugiej rundzie, gdy Held mnie wywrócił, nie za bardzo miałem nic do powiedzenia, musiałem się praktycznie tylko bronić. I niestety w tej trzeciej rundzie za bardzo skupiłem się na tym, żeby mnie nie wywrócił i byłem za mało ofensywny przez to w stójce. Wiesz, nieraz się popełni błędy, najważniejsze jest, żeby w następnych walkach nie zrobić tego samego, tylko mieć nauczkę i wyciągnąć jakieś z tego lekcje, żeby w następnej walce czegoś takiego nie zrobić. Mimo sympatii, to chyba w stronę Marcina też takie gorzkie słowa ze względu na to, co powiedział o Patryku Kaczmarczyku. Nie pokazał się w walce z Parnasem. No nie pokazał się w walce z Parnasem i jakby umniejsza od razu automatycznie Patrykowi, mówiąc, że on nie miałby z nim żadnych szans. No takie uważam nie koleżeńskie zachowanie. To, że mu źle poszło z Parnasem, nie znaczy, że każdemu innemu zawodnikowi z nim źle pójdzie. Jakby takie, wiesz, odbieranie szansy Patrykowi, ale już nie ma co tego, wiesz, męczyć tego tematu. Minęło. Jeśli chodzi o moje przepychanie Daniela do boja, to nie wydarzyło się, no bo nie chciałem nadużywać zaufania, czy jakiejś cierpliwości Wojka, bo już go kilku zawodników pytałem, ale to jakoś samo
naturalnie wyszło i cieszę się, że Wojek zainteresował się Danielem, dał mu szansę i myślę, że totalnie tego nie pożałuje, bo Daniel jest maszyną w klatce, świetnie walczy, przede wszystkim stójkowo, jest bardzo efektowny. Popatrzmy na jego ostatnią walkę, jego ten knockout w Francji. Myślę, że będzie wartością dodatnią tutaj na gali KSW. Bardzo cisnąłem, żeby wrócić w miarę możliwości szybko do tej klatki, żeby nie było znowu takiej długiej przerwy. No miało być troszkę dłużej, ale jednak udało się na tym, a jestem z tego powodu bardzo zadowolony i znowu skrzyżować rękawice po tak krótkim, można powiedzieć, czasie. Standardowo w szopie się szykuję, także bez zmian. Mam nadzieję, że i tym razem moja ręka powędruje do góry. No właśnie, jak to wygląda technicznie, bo teraz Czarek się nie przygotowuje, bo kontuzja. I oni coś powiedzieli, że jak oni nie trenują, to team nie działa. Właśnie jak to wygląda? Znaczy zależy, no myślę, że poza Michałem i poza Czarkiem dużo osób też jest tak jakby z zewnątrz, które tam nawet dociążają Czarka czy Michała w przygotowaniach, więc no te osoby się gdzieś tam pojawiały tak jakby teraz na macie, dociążały mnie. No wiadomo, jeżeli jest Michał, jest Czarek, to te przygotowania są od dwóch zawodników mocniejszych, tak jakby, którzy są w stanie cię dociążyć. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy. Mam nadzieję, że już na następnych przygotowaniach nie zabraknie ich. Młody prospekt, w sobotę zobaczymy, będzie weryfikacja. Myślę, że taki pierwszy jego mocny sprawdzian w zawodowej karierze. W końcu rozwijemy wątpliwości, albo może i nie. Siemanko, z tej strony Aleksander Winiarski. Przychodzę tutaj do KSW z Federacji Hybrid MMA, gdzie mam teraz serię zwycięstw 3 w pierwszej rundzie przez KO lub TKO i zamierzam podtrzymać tą serię. Byliśmy wspólnie na polskim El Clasico, wygrali 4-0, także myślę, że my też wygramy swoje walki. Było porównanie, no bo ty 9-3, on średnia, a praktycznie... Kawał chłopa, nie? Nawet myślę, że wyższy ode mnie, ale na pewno nie jest szerszy. A powiedz jak to jest, bo patrzyłem w rankingu, no przegrana, ale z Pawłem Kubisiem się bijesz. To bijesz się w ciężkiej? Jeżeli padnie taka propozycja, to biorę ją z marszu. Ale wrócę tylko i wyłącznie na ten rewanż, nie? Waga ciężka mnie nie obchodzi, ale mówię tak, że jeżeli padnie ta propozycja, to biorę ją. Ale powiedz, no bo on jest tak wielki, on miał limit 120 wtedy, czy? Miał limit, miał. Okej, bo myślałem, że jest, poza limitem, że to jakiś open było, to było 120 normalnie. Tak, do 120. I ile ty wtedy ważyłeś? 105. Praktycznie waga codzienna, co nie? Tak. Chyba miała być pierwsza walka, teraz was przerzucili na czwartą? Na czwartą, tak jest. Mi to nie robi różnicy, obojętnie dla mnie, która walka, ale cieszę się, że czwarta walka w połowa karty, więc jak na pierwszy raz super. Fajne sportowe starcie, sprawdzimy się, kto jest lepszy. Na debiut masz mocnego rywala. Tak, ale wiem, co potrafię, wiem, jak pracowałem przez ten obóz i jestem pewny swego. Tak, znaczek Ferrari. To jest, ale nie, w Kęskitu. No to jest naprawdę znaczek Ferrari? Ale oni chyba pewno, czy teraz do dzisiejszych lat tak wygląda? Tak, czy zmieni? Czuję się czarnym koniem od jakiegoś czasu. Często w życiu miałem takie sytuacje, że musiałem się wykazać tym, że nikt na mnie nie stawiał, a jednak wiesz, dałem sobie radę z niektórymi rzeczami, już to nie mówię tylko o walce takich życiowych, więc i teraz pasujące do sytuacji i coś tam symbolizuje w moim życiu. Przygotowania bez problemu, w głowie wszystko przerobione, olimpijski spokój. Teraz skupiam się na zrobieniu wagi, jutro ładowaniu dobrym. No i w sobotę wchodzimy do klatki i robimy to, co mamy zrobić. Nie mam nic do stracenia, nic. Piotrek ma dużo, ja nie mam nic, ja chcę tylko zyskać, chcę zdobyć to, o czym marzę i to jest teraz dla mnie najważniejsze. Co tam będzie się wydarzy kiedyś, później, to czas pokaże. No tak, wiesz, trenowałem dłuższy czas w Ankosie, trener mnie dobrze zna. Znam zwyczaje, ja też panujące w Ankosie, jak to wszystko wygląda, znam Piotrka. Aczkolwiek mówię, no ja tam nie trenuję już ze 3 lata, albo może i nawet dłużej, nie wiem, 2-3 na pewno. Ja jeszcze dużo pozmieniało przez ten czas. Ja byłem w innym miejscu, teraz jestem w innym, i Piotrek jest w innym, i trener był w innym, i jest w innym, także wiesz, wszystko jest inaczej. Bo ty prowadzisz u siebie treningi, ale właśnie kto jest u ciebie head coachem, czy ty nie masz head coacha? Ja nie mam head coacha, sam głównie jestem sobie trenerem, ale mam też trenera od stójki, który głównie mnie prowadzi i głównie jemu tam bardzo w dużej mierze ufam i on jest takim jakby moim head coachem ze wszystkich, ale mam ludzi, którzy ze mną są na co dzień, którzy ze mną trenują i to jest moja ekipa i ja jej ufam. Od tej gali wprowadzamy możliwość wyboru. Możesz sobie wybrać albo czarny, albo czerwony. Czarny. Wiadomo. Okej. Dobra, wkręcałem cię, bo czerwona jest dla kobiet. Pudelek, nie? Pudelek z Martańczykiem. Jaką masz sieć piękną.
No ale tak, Tak? To takie jak nasze? O, jest to. Piękny jest. Chyba to ostatnio mówiłem w Battle Course, że gdzieś tam pewnie Paweł będzie chciał go wyciągnąć na Mameda na 4.-5. rundę. To się udało. Nie spodziewałem się, że to będzie w końcówce 4. rundy, ale też cwaniactwo, nazwijmy to gamingowe Pawła pozwoliło mu na to, żeby kończyć tą walkę. Nie wiedziałem, że tak się to skończy przed czasem, że 4. obstawiałem raczej 5, ale w sumie było blisko do 5. My nie gadaliśmy o tym, ale Paweł tą teorię wysnuł, że on rozbił wszystkich i potem ty dostajesz ich. No ja się zdecydowanie zgodzę z tym zdaniem. Tylko, że wiesz, najbliżej zawodników to musi już kazać. No coś tam już kaza, nie ma co kazać. No. Okay. Przyjdzie czas, będzie pora, mam nadzieję. I była taka scena też w Battle Course, to kilka osób zauważyło. Jones Jr. i Holyfield i Lennox Lewis, jest nawet Bruce Lee, jest Tyson, jest Golota, Muhammad Ali. Tak. Gdzie jest Kuberski? Właśnie, jest Kuberski, nie ma Kuberskiego. O, jest mój idol. Cain Velasquez. Nie mam tutaj twarzy Pawła. Jest to inny, jest Tyson. Dobra, jest to Paweł. Jest ten worek, to ty powiedziałeś, że nie wisi tu twarz Pawła. Ale widzę, szukacie zadym, co? Nie, chodzi o to, że czy nie wybiega za bardzo, że już na przykład walka na grudzie, a to jeszcze Michał. Nie. A to już nie chodzi nawet o samą walkę, tylko wiesz, uszczypliwość. On też mnie szczypie, to też gdzieś go chciałem szczypnąć. To tam nie chodziło w ogóle to, że w jakiś sposób Michała lekceważę, bo to absolutnie nie ma miejsca. To ludzie źle to odebrali, po prostu gdzieś tam chciałem szczypnąć po prostu tak Pawła tego. Bo on mi lubi szczypać, no to mój też mu się go szczypla. A tak, tylko tyle. Trenowaliście razem, więc... Tak, bardzo dużo się przycinaliśmy. Że tak powiem, i wy, i oni mają, że tak powiem, na tacy podane, co robicie w sumie. No, by się nie do końca uważam, ponieważ Michał się pewnie zmienił, no ja się zmieniłem, myślę, bardzo na przestrzeni tych 4 lat. Wiem, też nawet po walce z Michałem kiedyś mu wspomniałem, że jaka tam naleciało się na mnie jest, którą trzeba bardzo zmienić. Bardzo ją zmieniłem, uważam. Do pewnych rzeczy się przyłożyłem bardziej jak do pewnych rzeczy. No i tutaj to na pewno jest ogromny plus dla mnie. A wiem to jakby z backfitów, bardzo osób z zewnątrz, ich, którzy gdzieś tam ze mną trenowało wcześniej, a trenowują teraz. W stójce się rozwinąłem jak i w parterze i w zapasach, bo to jednak z czasem te kolejne umiejętności dochodzą. W najgorszym wypadku go odeślą. No, gdzie jest pas? A pytałam się? To on się pytał. Pytałam się, ale mówię, że na pewno macie zapasy. No, Teraz zrobimy wszystko, żeby go nie oddać. Ja się tego doślemy. Przyglądam sam osobiście. Takie meczki? Emki. Meczki tak mocno biją? Szyją. Szyją jak dzięcioł. Albo jak tukan. Albo jak szerszeń. Albo jak Tommy Jones ściganym. Ja zawsze pisałem. Będę. Bull Terrier. Wyniku nie możesz. Zabluruję. Maru, widzę te twoje blurowanie. No. Dobre jest. 92 400. Not too bad. No to będzie. Jakby to powiedział nie Agassi, tylko... A ile było ostatnio, masz informację? Oj, musiałbym poszukać. Jak mi przypomnisz numer gali, to mogę spróbować to odgrzewać. To ci napiszę. Dobra. 113 chyba to było, ale nie jestem pewien.